Cześć, witam Ciebie. Cześć. Cześć, Michał. Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy. Wiem, że wygodnie Ci się siedzi, wygodnie się pracuje. Klimatyzacji, jak widzisz, jeszcze się nie poce. Obserwowałem Cię z daleka podczas pracy, ale też i jakieś telefony, coś, no bo Ty taki multi działasz. To jest kilka rzeczy na raz, nie? Prowadzić- Dzisiaj jest dzień taki troszeczkę gospodarowania Aha. na terenie gdzieś tam rodzinnym. No i właśnie, trzeba bo troszeczkę tego uprawić, nie? gospodarstwo rodzinne prowadzicie. Tak, Jakiej wielkości, powiedz? a 50 hektarów. Znaczy tak wiesz, w granicach, nie? Bo Mhm. to troszeczkę tutaj masz uprawy, tutaj masz gdzieś tam zielonkowe i gdzieś tam... Dzierżawić Jeszcze też, czy łąki. wszystko swoje? Nie, czy nie, większość dzierżaw, nie? Takie- Większość dzierżaw, czyli większość coś dzierżaw, swojego, no. coś Tak, tak. tak. Wiadomo, jak na takim gospodarstwie rodzinnym, zwłaszcza też prowadzicie hodowlę. Oczywiście. Potrzeba jest sprzętu. Od Jest potrzebny ciągnika, Do sprzętu Przez- rozrzucającego, a rozrzuca- jeszcze coś to musi a załadować. jeszcze coś tam jest ukryte, Jak co na musi razie nie załadać. widać. Nie widać, ale pokażemy za chwilę. Nie? Testowałeś dzisiaj Arbosa u siebie jako mechanik. Nie? Naprawiasz różne sprzęty. Tak. Dużo jest zapytań. Czy to działa, czy to da radę, czy to się psuje, nie? Takie pytania troszeczkę czasem tendencyjne, ale i zarazem bardzo No, mądre. oczywiście tak. Czy to się psuje? Psuje się. Arbos Wszystko też się psuje. Wszystko się psuje. Wszystko się psuje, nie? Nie da się ukryć. Ale dzisiaj jeździmy. Jeździmy. Czy się coś psuje? Nic nie widzę. Ręce mam czyste, troszeczkę Nie ubrudzone było od napraw. kurzu. My cały czas się obserwujemy tam. 130 koni, silnik czterocylindrowy Dosana. Do sana. Czy taka moc jest wystarczająca w połączeniu z tym, co jest z tyłu? Rozrzutnik obornika marki Bergman, jednoosiowy twór. Czy to jest wystarczające? Ciężko odpowiedzieć jednoznacznie tak, wystarczające, nie, niewystarczające. A odpowiedz, dlaczego ciężko? Mamy spięty ten ciągnik, ja go ładuję dosyć porządnie, będziesz widział lub widziałeś. Mhm. Jest to załadowane i to jedzie i to chodzi. Nie ma żadnego obciążenia, żadnego stękania, ciągnik jedzie. Czyli jak jedzie, nie ma stękania, Widziałem, czyli że raczej tam, daje radę. widziałem, że przy tych załadunkach ten usyp wysoki robiłeś, tą ładowarą tam dogniatałeś, nie? Dobra, wytłumaczyłeś się później, że te ugniatanie to nie jest, żeby taki trochę kij w szprychy wrzucić, Tak. żeby Arbos nie dał rady, ale miało to na celu tak naprawdę bezpieczeństwo, bo Bezpieczeństwo, o którym ludzie teraz zmierzają, nie? Bo Czysta droga po przejeździe maszyny, przemieszczaliśmy się po drodze publicznej, więc nie możemy tych nieczystości zostawiać Zostawić na po sobie. drodze, tak? Natomiast obornik ma znaleźć się na polu. nie? Nie? Typowo. Ciągnik doposażony w przedni tus, w przedni duży obciążnik. Gdzieś tam zauważalnie, zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o samą trakcję. Jako trakcja, jako załadowana maszyna jest w porównaniu idealnie, nie? Że jest takie, wiesz, nie ma żadnego bujania i to idzie. Nie byłby przód dociążony, podejrzewam, żeby to bujało i było czuć, że z tyłu coś ciągniemy, nie? Jasna sprawa. Maszyna, znaczy się ciągnik, już wyposażony w szereg udogodnień, bo jest to model typu Advance, czyli taki trochę wypas. można Troszeczkę powiedzieć. wyposażony, lepiej. Tak, czyli mamy już skrzynię biegów z półbiegami, nie? półbiegami. Z przyciskiem wysprzęglania w dźwigni zmiany biegów, miękkie sprzęgło tak naprawdę, czyli elektrohydrauliczny Tak. nawes, podnośnik już na EHR-ze Na EHR-ze. z możliwością sterowania z błotników, szereg oświetlenia roboczego, oczywiście fotel operatora pneumatycznie zawieszony. Pneumatyczny, idealnie dopasowany, można Dokładnie. się bujać. Plus do tego fotel dla pasażera, więc można sobie we dwójkę pracować. Więc jest szereg udogodnień w tym ciągniku, które powodują już tą pracę naprawdę na Tak, już na takim- wysokim poziomie. Wysoki poziom, nie jest to siadasz, nudno, głośno, radia nie posłuchasz, to sobie nawet radia Jest posłuchasz, nie? radyjko, Jak jest cicho. zwróciłeś uwagę, posiedzieć w telefonie, przedzwonić, ktoś coś z serwisu potrzebuje, Jasne. jakiś klient dał jakąś uwagę o coś, jak najbardziej wszystko jesteś w stanie zrobić, nie? Paweł, ciągnik jest mega istotny, długa gwarancja, 7 lat, można to w cudzysłowie katować, można tym pracować i w rolnictwie, i dwojako, rolniczo i usługowo, i tylko usługowo, bo są wersje też komunalne, Tak. ale wszystko dzięki temu, że jest gwarancja 7-letnia, Myślę, że bardzo zachęcające. bez limitu motogodzin, nie? I wtedy de facto no jest to super rozwiązanie pod tym kątem.
Ale ciągnik to nie wszystko, on ma za zadanie pociągnąć, Ciągnik tylko ciągnie ale i maszyna. przekazuje moc. Dokładnie. Niemiecki producent, marka Bergmann. Bergmana. Najmniejszy z rozrzutników obornika, de facto dostępny tutaj na rynku z serii TSW 2140. Rozrzutnik tak zwany uniwersalny, czyli na adapterze dwuwalcowym poziomym i adapterem tarczowym, dwutarczowym, ogromnej średnicy, każdy z talerzy prawie Jak niemalże metr. wspominałeś, prawie metra. Tak, 90 Robią centymetrów. Tak. Co daje ten adapter? Bo to ty powiedz, bo ty pierwszy raz zresztą masz też coś z tego Jeśli typu. na użytkowanie, a nie na naprawy, to faktycznie jedna i druga maszyna pierwszy raz wykorzystana w gospodarstwie. Mhm. Rozrzut, no kurde, w porównaniu do tego co było, nie leci za maszyną, nie ma grób, jest to rozrzucone po Bo całej do tej pory szerokości. czym pracujesz na gospodarstwie? Do tej pory była to gniarka Forsznytka. Forsznitka, Forsznytka, ja. forsznitka i tam też masz wałki chyba 4, jak się Ale nie mylę, pionowe, nie? pionowe. I powiem tak, I jest no rozszczepane, leci za tobą, chyba nie? tam nie rozdrobni tego materiału do takiej frakcji jak tutaj, jak widzimy. A Tu- przede wszystkim szerokość robocza tych starszych rozrzutników to jest taka, jaka jest ich szerokość w zasadzie, nie? Tak. Czyli powiedzmy dobre 2 metry I nic poza, i nie? nic poza, nie? No tutaj szerokość robocza tej maszyny, to wszystko w zależności oczywiście od frakcji, ale około 15, 18, a nawet więcej metrów już takiego precyzyjnego pokrycia, Tak, nie? takie typowe grupeczki, czy tam jak to jakoś inaczej troszeczkę nazwać, nie? Coś cienkiego leży za maszyną, No, przechodzisz i drobna, czy to na rozdrobniona, pewno jest drobna tyle, co rozdrobniona bym chciał, frakcja. nie? Tak, dokładnie. Natomiast no, tutaj żeśmy wyregulowali maszynę na poziom gdzieś wydajności 35 ton 35 ton. na hektar. Nie? Tak. Szereg ciekawych rozwiązań, nie wspominam tutaj o bardzo wytrzymałych łańcuchach powierzchniowo utwardzanych, Tak. gdzie każdy z nich ma siłę zrywania 25 ton, 4 łańcuchy, 4, czyli mamy już mamy siłę stówkę. uciągu tutaj 100 ton, nie? Także maszyna, jeśli chodzi o adapter, tak jak wspomnieliśmy, adapter uniwersalny, czyli możemy rozrzucać duże ilości, duże dawki na hektar, jak i małe, bo tak naprawdę możemy sobie to dopracować, nie? skrajne wielkości to nawet i do 100 ton obornika na hektar dawkowanie, a minimalne dawki to nawet możemy zejść poniżej 1 tony na hektar, czyli bardzo mocne oborniki, jak jakiś pomiot kurzęcy, Tak. jakieś pelety, a przede wszystkim wapno możemy rozrzucać bardzo precyzyjnie. nie? Wykorzystanie za jedną zapłatą mamy kilka elementów. Dokładnie, kilka maszyn. Co istotne, co rozmawialiśmy tutaj, jeśli chodzi o kwestię połączenia maszyny, nie? Zaczep kulowy, czyli jedyny, najwłaściwszy sposób połączenia maszyny z ciągnikiem, czyli bezluzowe połączenie kulowe, nie? Tym bardziej w rozrzutniku jest to istotne, gdzie wiemy, że mamy te ruchy, bo odciążenie następuje, bo ta maszyna jest najcięższa na tyle tak naprawdę, ten adapter, plus ta masa, która się przesuwa Całą i masę. może nastąpić efekt tej kołyski, gdzie wtedy nam szarpie wręcz tym tylnym mostem ciągnika, a wtedy powoduje jakieś luzy zużycia, nie? Także i te szarpnięcia poziome i pionowe są, także dzięki temu zastosowaniu niestety, albo stety tych efektów już nie mamy i tym samym jest to bardzo dobre i dla samego ciągnika. Nie? Tak. Pawle, ale nasz gwóźdź, można powiedzieć, programu, gdyby nie ona, to widłami byśmy to ładowali jeszcze do teraz od rana. Pierwszy Widełki rozrzut. jeszcze byśmy odgarniali od ściany, a co dopiero, żeby to załadować, nie? Dzisiaj testujesz takie trio, można powiedzieć, ciągnik, no bo coś musi pociągnąć. Coś musi ciągnąć. Czymś musimy rozrzucić, no to rozrzutnik obornika, no ale przede wszystkim czymś trzeba załadować. Więc mamy takiego małego konika, bo bym go nazwał konikiem, bo Aha. jest to mała maszynka. Najmniejsza z serii. Najmniejsza, jaką mamy dostępną. Mówicie, bierz co chcesz, no to sobie wybrałem coś mniejszego, nie brałem nic dużego. Ale Ty to zrobiłeś w bardzo przemyślany sposób, bo na samym gospodarstwie, jak żeśmy robili załadunek obornika, pobieranie z końca, no to tam mamy może bardzo ograniczoną ilość miejsca, Tak. manewrowanie jest utrudnione, tak? I duża ładowarka, duży sprzęt, nie do końca by się tam mógł sprawdzić, Nie do mógł końca zmieścić. się to tam nie? zmieści. Natomiast kompaktowa maszyna, której wysokość tam jest poniżej 2 metrów i jej rozmiary mocno takie zwarte, no gdzieś nam dają niesamowite możliwości. Tak jak tutaj jesteśmy na polu, to nam nie przeszkadzają gabaryty tutaj maszyny. mamy teren otwarty, jeździć gdzie chcesz, to jest Twoje.
robisz co potrzebujesz, nie? Moglibyśmy tutaj czołg przyprowadzić, który by to I też- ładował. Też by się, byśmy dali radę, też by się ale zmieścił, nie? Paweł, na co dzień nie macie ładowarki u siebie, nie? ładowarki na co dzień nie ma. Ale widziałem, że macie tury na różnych ciągnikach. Są ładowacze czołowe, są Mhm. to MX-y Mhm. i są pochowane na różnych. Przede wszystkim Ale też na czapku też macie miksa? na czapku mamy typowego polskiego, nie? Polski tur, nie? Polski tur. I teraz jakbyś się odniósł, czy ładować czołowy na ciągniku, czy ładowarka tak naprawdę? Ładowarka ma dużo funkcji Mhm. spełnienia. Jest to tylko ładowarka, która tylko ładuje, więc Mhm. nie pociągnę nią zbytnio siewnika. Więc ciągnik ten siewnik zużyje, nie? Mhm. Pociągniesz, pójdziesz. Mhm. I dobry operator na ciągniku będzie miał co robić, Mhm. żeby dogonić ładowarkę. Jasna sprawa. Ale jednak pod kątem wydajności, możliwości takiej ładowarki, no ona jest do tego przeznaczona, jak Tak. sama nazwa mówi. I tutaj wiemy, ciągnik z ładowaczem jest narzędziem takim uniwersalnym. nie? Uniwersalnym do wszystkiego. Wykorzystam, wiadomo, i w polu, tak jak dzisiaj ciągniemy rozrzutnik, rozrzucamy, ale i możemy, można powiedzieć, pseudo zastosować go jako ta ładowarka Oczywiście. przy zamontowaniu ładowacza. Ale wiemy, że nigdy parametrowo nie zbliżymy nawet się pod kątem Mamy tam zwinności, ograniczone wydajności. gdzieś tam jakieś osiągi. Nie ma wysuwu, wysokość jest ograniczona do pewnego poziomu, a ładowarka jednak jest na niskim. Podniesiesz sobie, wysuniesz i jesteś do góry. Co tam potrzebujesz, nie? Już nie wspomnę o tym, że możemy zastosować skrętność jednej osi, skrętność obu osi, tak Czy tam przychody. tak zwane przychody. Widziałem, że to stosowałeś tam, gdy wyrywałeś ten obornik z tych końców tam, z tej mini obórki, Tak. gdzie te miejsce, ten plac był mocno ograniczony. Są to funkcje mocno przydatne, no ale też pracuje się tu komfortowo. Też już jest klimatyzacja, też Tak. może być radio, czyli tak naprawdę możemy tutaj wiele godzin komfortowo sobie pracować i ten czas spędzać.